Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Adex, witam was w kolejnym filmie z For Story. Ten raczej będzie trochę krótszy, dlatego że tutaj tak naprawdę jedyne jakie dwie rzeczy chcę poruszyć, to pierwsze to jest zmiana języka, bo dużo osób pyta gdzie to zrobić, jak to zrobić i tak dalej, także wam pokażę i sobie chwilę o tym porozmawiamy. A druga sprawa jest taka, że chciałbym wam pokazać nową wizualizację Keter, powiedzmy. Obstałem, że Merkut też jest zmienione, ale nie mam postaci na derach, więc wam nie pokażę, bo ja zawsze w Valo grałem. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o język, to widziałem tam pod kilkoma filmami właśnie z For Story, z For Classica, pytaliście jak zmienić język, no i już tutaj tłumaczę. Jeżeli sobie klikniecie Escape, wejdziecie sobie w system, nie w system, tylko w gra, przepraszam, albo i... Gdzie to było? Teraz pytanie. O, nie, czekajcie, to było gdzieś indziej. A jest, przepraszam, w gra. Musicie wejść sobie w gra i macie na samym dole tutaj język, nie? No i tutaj ten język musicie sobie zmienić, macie do wyboru czeski, angielski, francuski, niemiecki, no i tak dalej, nie? I macie też Polish. Czyli macie język polski, no i wtedy wam się zmienia gra, powiedzmy tam w 40% może, czy 30 paru procentach na język polski. I to jest w sumie chyba największy minus tego serwera, że nie ma pełnych tłumaczeń językowych. Może ja sobie muzykę troszeczkę przyciszę, jeżeli się będzie dało. Dajmy sobie to. Okej, trochę przyciszyłem. W każdym razie, jeśli chodzi o tłumaczenia, bo ktoś tam pisał też, że nie ma tłumaczenia pełnego. Jak widzicie, no u mnie też niestety nie ma, ja questy też mam po angielsku. Tylko tak naprawdę, jeśli chodzi o questy po angielsku, to większość questów tak naprawdę to są questy, znaczy większość questów jest napisana tu i tak dalej, ale tak naprawdę ten cel jest najważniejszy. Tego raczej nikt nie czyta, bo to jest jakby opis fabularny i tak dalej, raczej nikt tego nie czyta, za dużo tych dialogów po prostu jest. Najważniejsze w question to jest to na górze, bo tu jest napisane, co trzeba zrobić. No i tu, nie? No bo tutaj mamy cele, czyli tu mamy opis zadanka jakiś bardzo krótki, a tutaj mamy po prostu cele, co trzeba zrobić. No i tu mamy nagrodę i tak dalej, expa. Więc jakby ja też nie mam tego przetłumaczonego. Pisałem na Discordzie oficjalnym serwera z administracją, ale niestety stwierdzili, że mają ważniejsze rzeczy do roboty i nie wgrają pełnego spolszczenia, w sensie nie tyle co spolszczenia, a pełnych tłumaczeń, bo ja obstawiam, że inne języki, chociaż możemy sobie to sprawdzić w sumie. Tylko nie wiem, czy ja potem będę umiał tu wrócić, ale dobra, grafika. Dajmy sobie na przykład język, nie wiem, powiedzmy niemiecki. Aha, tylko no okej, dobra, czyli nie zrobimy tego. Nie zrobimy tego, bo bym musiał grę restartować, a mi się nie chce. Dobra, niech będzie polski, nieważne, bo chciałem zobaczyć, czy na przykład po niemiecku będą questy po angielsku, czy po niemiecku, nie? To jest ciekawe. Więc rozmawiałem, znaczy nie rozmawiałem, tylko pisałem z administracją serwera For Classic już jakiś dłuższy czas temu, no i niestety powiedzieli, że nie będą robili raczej pełnych tłumaczeń. Szkoda, bo na serwerze For Ancient były pełne tłumaczenia i tam normalnie można było mieć całą linię fabularną, wszystkie zadania, które otrzymujemy, wszystko było przetłumaczone, tak? Wszystko było przetłumaczone na nasz język, w zależności od tego, jaki język sobie wybieraliście. Tutaj niestety tak nie ma, co jest chyba największą wadą tego serwera. Tutaj trzeba otwarcie powiedzieć, że jeżeli ktoś gra z jakiegoś tam kraju, no to niestety musi ten angielski ogarniać, bo jeżeli nie zna angielskiego, chociaż w stopniu podstawowym, no to sobie niestety, znaczy niestety nie pogra, no to może za dużo powiedziane, ale będzie miał trudności z ogarnięciem niektórych zadań. W każdym razie, no niestety, no szkoda, bo jakby były przetłumaczone wszystkie te zadania tutaj i tak dalej, jakbyśmy mieli to przetłumaczone, jakby tutaj było tłumaczenie zrobione na języki, które wybierzemy sobie w opcjach, byłoby dużo lepiej. Dużo lepiej by było tak naprawdę, no szkoda, bo to jest, mówię, największy minus tego serwera. Generalnie serwer jest bardzo fajny, ale to jest największy taki jego minus, jego mankament taki. Dobra, wracając,
może jak już pogadaliśmy o języku, czyli o takiej negatywnej rzeczy, to teraz przejdźmy do pozytywów. Jak widzicie, fajnie się zmieniła mapa. Tutaj administracja postanowiła sobie wgrać lub zrobić. Ja obstałem, że oni sami to zrobili, chociaż nie wiem, nie jestem pewien. Zrobili sobie mapę Keter, która jest przystosowana do, powiedzmy, takiego wakacyjnego klimatu. Tutaj co mnie rozwaliło, to w ogóle jest kowal, który jest w wodzie. Także fajnie to, mega fajnie to wygląda, taki kurczę klimatyczny. Wiadomo, że For Story to jest bardzo stara gra, więc ta grafika też jest taka nie za nowa. Ale bardzo fajnie to wygląda, tu jakiś skorupek sobie siedzi, no bardzo przyjemnie dla oka, nie? Bardzo przyjemnie dla oka. Możemy sobie w sumie pojeździć tutaj reniferem, to może będzie trochę szybciej. Zobaczmy sobie tutaj. Widzę, że wszędzie jest zmieniony ten. Nie ma chyba w Keter w ogóle z tej starej cegły, jeśli chodzi o podłogę. Tutaj mamy w ogóle jakiś domek, do którego można wejść, zobaczcie, ale fajnie to wygląda, mega. Jest jakiś domek. Fajne rzeczy, w sensie fajnie to wygląda, ma to taki swój klimacik. Ciekawy jestem, do kiedy to będzie na serwerze, w sensie pewnie obstawiam, że do końca wakacji, nie? Że jak się wrzesień zacznie, to raczej to się usunie. Także tak. No dobra. A nie, tutaj jest normalna kostka, czyli tu już jest chyba normalnie, czyli tu jest jakby... tu się już kończy to, tylko... A nie, dobra, bo tu się tylko kawałek kończy i tutaj się znowu zaczyna, bo widzę, że są palmy. Czyli tylko w przejściu tego nie ma, okej. Ale tutaj jest dalej, jak się idzie do sanktuarium, to widzę, że jest dalej. Czy tutaj biegałem wiewiórki dalej? Biegałem, znaczy to nie są w sumie... Tutaj normalnie, w ogóle to jest ciekawe, no, bo tutaj normalnie biegały wiewiórki w oryginalnym For Story, w sensie na PL-u, na serwerze głównym. A tutaj na serwerze biega kapibara. Tu nie ma wiewiórek, tu są kapibary. Więc też fajny detal, fajna ciekawostka. Nie wiem, możecie dać znać w komentarzach, czyście wiedzieli o tym, czy raczej nie wiedzieliście. No i tutaj mamy te sanktuarium, tam do środka to nie będę wchodził, bo to tam wiadomo. Tutaj zawsze największe PvP były, nie? Się robiło PvP na przykład w jakichś gildiach czy coś, to tutaj przy sanktuarium i tak dalej. Pamiętam, że w roku 2000 chyba, nie wiem, 12, jak ja miałem 13 lat, to pamiętam, tam się były różne bitwy staczane. No i tutaj jeśli chodzi o Keter, to ono wygląda tak. Wiem, że całe Keter jest chyba zmienione. Całe Keter jest chyba zmienione. Całe Keter jest zmienione. Ale nie wiem, czy jest sens tam dalej iść, bo tutaj w sumie już chyba nikt nie chodzi za bardzo. Tutaj w ogóle śmiesznie zrobili, bo tu tak naprawdę na dole to woda płynie, nie? Nie, czy to nie tutaj? Nie, woda... Tu pływała woda, czy to nie tu pływała woda? Już nie wiem, ale widzę, że nie ma tej wody. Zasypało piachem wszystko. O, ale ktoś tutaj sobie jedzie też, więc nie wiem, może też zwiedza. Chociaż ciężko powiedzieć. No dobra, przejdźmy sobie tutaj. Albo oni jadą do tego kowala drugiego, bo tutaj, jak nie wiem, czy wiedzieliście, czy nie, pewnie wiedzieliście, ale jest kowal drugi i tutaj też ludzie czasami ulepszają i z tego co widzę, to on chyba do tego kowala właśnie jedzie. Może muszę za nim pojechać. Albo i nie. O, a tu w ogóle jakiś PvP się dzieje. Tutaj jakiś der przyszedł, czy co? Albo to jest w ogóle jakiś... albo to jest w ogóle jakiś event. To jest chyba event w ogóle, wiecie? Mi się wydaje. A to ciekawe, bo tego nie widziałem. Nie wiem jeszcze, o co w tym chodzi. Podejrzewam, że tutaj jest po prostu boss, który respi się u nas w dzielnicy, powiedzmy. W sensie u nas w stolicy, bardziej chciałem powiedzieć. I dery muszą przyjechać do naszej stolicy i muszą go zabić. I obstawiam, że na tym to polega. Tak bym obstawiał, ale możecie mnie poprawić w komentarzu. Ale nie było tego wcześniej. To jest jakiś nowy tryb chyba. To jest jakiś nowy tryb chyba. Którą mamy godzinę? Mamy 12 godzinę. O 12 godzinie jest Mission War po prostu zwykły, więc... Nie wiem, może on się respi
jakoś randomowo czy coś. No, ale w każdym razie nowy tryb. Prawdopodobnie w darach jest to samo, że się po prostu respi boss i my możemy go wtedy pojechać do stolicy i zatłuc, nie? Więc fajne myślę, bo to powoduje to, że się stolice na siebie będą najeżdżać, jeżeli to będzie opłacalny event. Jeżeli to działa tak jak myślę, ale jeżeli tak działa, no to bardzo spoko. Bo będą na siebie najeżdżać. No i tak wygląda ta mapa. Jeszcze ktoś pisał w komentarzach, zaraz wam przeczytam, tylko sobie to znajdę na szybko. F3S690 napisał, że na hasło Summer 2023 masz kuszę i lagę plus 20 na 14 dni oraz biżu. Nie pamiętam, nie wiem szczerze, przyznam się szczerze, nie wiem gdzie wpisać ten kod, możesz mi napisać. Podejrzewam, że na stronie For Classica albo coś, nie wiem, ciężko powiedzieć, ale tak jak mówię, przekazuję informacje dalej na hasło Summer 2023, wszystko z małych liter i wszystko razem macie. O, widzę, że jedzie chyba jakiś kolejny ziomek pojechał na tego i kolejny chyba też jedzie. I kolejny jedzie jeszcze. A, to jest ten sam, dobra, Mr. Div. Także macie możliwość czegoś takiego, takie coś ogarnąć, nie? Tylko nie wiem, gdzie to wpisać. Nie powiem wam, nie wiem, czy tu jest jakiś ten, czy to w tym w sklepie się wpisuje. Ciężko powiedzieć, także musicie sobie pokminić. W ogóle tutaj jeszcze też patrzyłem, że jest coś takiego jak Triceratops. Dodali prawdopodobnie Triceratopsa. Ten Triceratops jest dodany prawdopodobnie chyba tylko na okres wakacyjny, ale mogę się mylić. No i to może być fajne, bo to jest jako mount, nie? Jako do jeżdżenia. No ale... Aha, bo to jest w ogóle Triceratops, nie? A jest opis z Behemota. Jeśli klikniesz 2 razy na ognistego Behemota, stanie się twoim wierzchowcem, więc jakby to trochę tu opisu ktoś nie zmienił. Więc nie wiem, jak wygląda ten Triceratops, bo jeszcze nikogo na nim nie widziałem. Niestety, szkoda. O, tutaj w ogóle na jakimś tukanie, czy coś takiego, ciężko powiedzieć. Jeszcze nikogo na takim nie widziałem. Więc nie wiem, jak to wygląda, chyba że w sklepie on by był mounts, tylko że tutaj to my za dużo nie zobaczymy. Flaming, Panda, Behemoth, Rudolf drewniany, Tarantula Goryl. Nie ma tego w ogóle tu, chyba że w Limited będzie. Nie ma. Albo jest gdzieś, ale jestem ślepy. W każdym razie szkoda, że nikt na tym nie jeździł, bo chciałem zobaczyć, jak to wygląda. No ale chyba nie będzie nam dane zobaczyć, jak to wygląda. No i chyba tyle, jeśli chodzi o ten film tak naprawdę. Nie wiem, czy tutaj coś więcej jeszcze wam będę mówił, bo chciałem wam tylko pokazać tą mapę oraz chciałem wam powiedzieć o tym języku. No mam nadzieję, że kiedyś jednak administracja serwera For Classic tutaj nas mile zaskoczy i te pełne tłumaczenia do języków zrobią, tak żebyśmy mieli w swoim ojczystym języku po prostu całą linię fabularną questów i tak dalej. No byłoby bardzo, bardzo miło z ich strony, jakby coś takiego zrobili, no ale to trzeba czekać tak naprawdę. No my na to wpływu niestety nie mamy. I tyle tak naprawdę, także mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli się spodobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, nie zapomnijcie zostawić komentarza. O, tutaj też ten krabik jest. Także zostawcie komentarz, zostawcie łapeczkę, bo to bardzo, bardzo fajne jest. I tyle. Także trzymajcie się, do następnego. Siema.